Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Pytanie, jakie otrzymałam. Ostatnio oglądam i czytam na temat szkodliwości szczawianów i tego, że warto je ograniczać. Duże ilości występują na przykład w szpinaku, migdałach itd. Jakie jest Pani zdanie? Moja odpowiedź. Szczawiany w organizmie człowieka pochodzą z pożywienia tylko w 10%, natomiast reszta ma charakter endogenny. Produkowana jest przez sam organizm. Cokolwiek organizm nie produkuje, jest wynikiem złożonych przemian biochemicznych w odpowiedzi na bodźce środowiskowe. I nawet jeśli wytwarzana substancja wywołuje jakieś niekorzystne objawy, to jest to najczęściej mniejsze zło. Organizm wie, co robić, aby nie dopuścić do poważnej choroby. Kamica nerkowa szczawianowa to zaburzenie zdrowotne, w którym zaleca się ograniczenie szczawianów w diecie, a więc pokarmów takich jak buraki, botwina, szczaw, rabarbar, szpinak, orzechy kakao, kawa czy czarna herbata. Ale czy można w związku z tym powiedzieć, że pokarmy te powodują kamicę? Raczej nie. W związku z tym możemy wyciągnąć wniosek, że ich eliminacja w diecie nie rozwiąże problemu, co najwyżej chwilowo złagodzi objawy. Co jest więc przyczyną kamicy nerkowej? Jak w każdej innej współczesnej chorobie czy dolegliwości, czynniki cywilizacyjne. Według dr Nataszy Campbell-McBride kamica nerkowa świadczy o zaburzeniu gospodarki mineralnej w organizmie. Zaburzenie to wynika z kolei z niedoboru w diecie tłuszczu i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach K2, D oraz A. Witaminy te regulują dystrybucję wapnia w organizmie. Ich niedobór powoduje ucieczkę tego pierwiastka z kości i zębów oraz jego osadzanie się w tkankach miękkich, m.in. w nerkach, najczęściej w postaci szczawianów wapnia i fosforanów wapnia. Jak widać, w kamicy nerkowej należy również zwrócić uwagę na sam wapń. Witamina K2 produkowana jest przede wszystkim przez mikroorganizmy jelitowe. U osób z dysbiozą jelitową obserwuje się jej niedobory. Wystarczy chwilę się zastanowić, aby połączyć kropki między wpływem cywilizacji a kamicą nerkową. Dieta przeciętnego współczesnego człowieka, często podążającego za trendami odżywiania niskotłuszczowego, jest zdecydowanie niedoborowa pod względem zawartości tłuszczu i witamin w nim rozpuszczalnych. Brakuje w niej składników o znaczącej zawartości tych witamin i najwyższym stopniu ich przyswajalności, czyli nienaruszonych przez przemysł spożywczy pokarmów odzwierzęcych, masła, śmietany, podrobów czy żółtek, pochodzących od zwierząt pasących się w świetle słonecznym na pastwiskach, a także nieskażonych ryb i pokarmów fermentowanych. Zależność między obecnością w diecie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, ważnych regulatorów większości procesów życiowych organizmu, a jego kondycją dostrzegł również lekarz, podróżnik i naukowiec dr Weston Price. Tu odsyłam Państwa do mojej książki pod tytułem Żywność a zdrowie człowieka, ewentualnie do samego oryginału, dzieła Price'a pod tytułem Nutrition and Physical Degeneration. Kolejny czynnik omawianego zaburzenia zdrowotnego to ograniczona ekspozycja tzw. ucywilizowanego człowieka na światło słoneczne, co przekłada się na zmniejszenie poziomu witaminy D w jego organizmie. Natomiast zaburzenie mikrobioty jelitowej, dostarczającej nam ważnej witaminy K2, wiąże się najprawdopodobniej z wszelkimi czynnikami cywilizacyjnymi, począwszy od niewłaściwej diety, zanieczyszczenia żywności pozostałościami pestycydów i innych substancji toksycznych, ograniczonej ekspozycji na światło słoneczne, nadmiernej ekspozycji na światło pochodzące z lamp świetlówkowych i LEDowych, poprzez tzw. chemię obecną w kosmetykach, środkach czystości, lekach czy szczepionkach, kończąc na wszechobecnym sztucznym promieniowaniu elektromagnetycznym. Jak widzimy, wyjście z dolegliwości czy choroby nie może sprowadzać się do eliminacji określonej substancji występujących w naturalnych pokarmach, a wręcz jest niedorzeczne. Tu należy wdrożyć poważniejsze działania oparte na wiedzy, przemyśleniach i logice. Co więc dokładnie należy zrobić?
zadbać o całe swoje środowisko, w tym o dietę. W zakresie diety kierować się samoobserwacją i smakiem, to znaczy spożywać tylko to, po czym się dobrze czujemy i tylko to, co nam smakuje, z zakresu jak najszerszej gamy naturalnych, nietkniętych przez przemysł spożywczy pokarmów. Dzięki temu unikniemy nadmiarów jakichkolwiek substancji. Wystarczą bowiem te dwa naturalne bufory bezpieczeństwa – samopoczucie i smak. Poza tym należy starannie komponować posiłki z uwzględnieniem natury termicznej poszczególnych składników. Chodzi o rozgrzewające, neutralne lub wychładzające oddziaływanie pożywienia, jak również udziału elementów surowych w diecie. Warto też rotować to, co spożywamy, to znaczy robić przerwy od poszczególnych rodzajów pokarmów w zakresie tygodnia, miesiąca i roku oraz uważać, aby niczego nie spożywać kompulsywnie i nałogowo.